Na przełomie XIII i XIV wieku Biała Rawska była siedzibą kasztelanii. W 1498 roku uzyskała prawa miejskie. Tak ukształtowało się historycznie Mazowsze, że Biała Rawska wchodziła do województwa rawskiego. Po przyłączeniu księstwa do korony, księstwo przemianowano na województwo, które dzieliło się na 3 ziemie. Ziemia rawska dzieliła się na 2 powiaty, powiat rawski i powiat bialski. W 1870 roku Biała Rawska jeszcze pod zaborem rosyjskim utraciła prawa miejskie i została włączona do gminy Marianów. 1 stycznia 1917 roku Biała została wyłączona z gminy Marianów i stała się samodzielna. W 1918 roku Biała Rawska weszła w skład województwa warszawskiego. Była w powiecie rawskim. Biała Rawska była gminą miejską. Ten okres trwał do chwili wybuchu II wojny światowej. Przed wojną to ja byłem bardzo ruchliwy człowiek. Miałem co prawda rower, ale nieraz mi się chciało i chodziłem do Białej na piechotę. Taki sobie robiłem spacerek, czy żeby coś sobie kupić, czy żeby coś się przejść na pocztę, przyjść czy do apteki. Tam mówią, pojedź albo dostaniesz konia, bo bardzo konno jeździłem. To nieraz lubiłem tylko na piechotę sobie przejść tak wśród pól, zbóż. Ta przyroda była bardzo ładna, bardzo była taka, gdzie człowiek się czuł bardzo dobrze, szczególnie powiedzmy w lecie czy coś takiego, było bardzo miło. A Biała była bardzo takim spokojnym miastem. Trochę było dużo Żydów tutaj, no ale było takie miłe miasteczko. Bywaliśmy tutaj u pana Gustawa Sułowskiego, tutaj w tym zameczku we dworze. Mieszkałam w Białej Rawskiej, ale nie mieszkałam, gdzie wszystkie Żydy mieszkały, tylko w tej ulicy, gdzie pan Musiałek miał miał dom. W tym domu ja mieszkałam. A dlaczego ja mieszkałam w tym domu, gdzie pan Musiałek dał? Bo mój dziadek, Abraham Lezerowicz, był bardzo inteligentny człowiek i on był bardzo dobry przyjaciel panego z apteki. Ja myślałam, że pan Musiałek, ten stary z apteki, to jest mój dziadek. Dlaczego nie? Bo on miał, Marysia, wnuczka, i ona była moja koleżanka, a cały dzień siedziałam tam z panem Musiałkiem. I moja mama tylko po polsku mówiła w domu, i też mój ojciec. I to ja wiedziałam. Ale ja miałam bardzo dużą rodzinę, żydowską rodzinę, że mieszkali też w Białej Rawskiej. Ja myślę sobie, że nie tak lubili, że ja tylko mówię po polsku. Ja nic nie wiem. Jidysz, tylko po polsku ja mówię. Miałam taką małą nianię, to ona powiedziała,
Pani Zosiu, Haneczka idzie na spacer. Gdzie poszła? No, do kościoła. I tak ja siedziałam w kościołu i wszystko, i cała Biała Raska wiedziała, ja myślę taka sobie, że mała żydówska ma do kościoła. I tak ja żyłam sobie i myślałam, haj, jakie dobre mam życie. Ja się będę uczyć, ja mogę wszystko, bo mój dom był dobry dom, nie był taki biedny dom. Mamusia pracowała, mój ojciec pracował, ja byłam jedyna. Wszystko myślałam, będzie tak dobrze, będzie piękny. I ludzie są dobre, te Żydy też mnie lubią, ale te Polaki też. I moja koleżanka Marysia, i pan Musiałek, i Dudek. Ja nie wiedziałam, kto ja jestem. Nie wiedziałam. Do 39 roku to ja nic nie wiedziałam, kto ja jestem. I tak musi być, ja byłam dziewczynka, co? Dlaczego nie? Mieszkaliśmy w domu pana Musiałka, który był aptekarzem. Wchodziło się z ulicy w taką bramę. Po prawej stronie było nasze mieszkanie, kuchnia i pokój. Po lewej stronie mieszkał pan Musiałek. No i było podwórze, tam się wchodziło na podwórko i mama była nauczycielką do momentu, aż zamknęli Niemcy szkołę. W tym mieszkaniu pana Musiałka, właśnie to mnie zdziwiło, bo jak ja tam cały czas się stykałem z takim chłopcem, który był chyba, wydaje mi się, wnukiem pana Musiałka, ale nie wiem dokładnie, tylko pamiętam, że z nim on był chyba młodszy ode mnie, albo może w moim wieku. Myśmy wchodzili do mieszkania pana Musiałka, gdzie ja właściwie sam nie chodziłem prawie nigdy, ale z tym chłopakiem wchodziłem i on mówił, pan Musiałek leżał sobie na takiej kanapie, tam wypoczywał, było ciemno przeważnie i ten chłopiec mówił: dziadku pensja. Pamiętam to, dziadku pensja. Wtedy pan Musiałek wyjmował parę groszy, mu tam dawał pieniądze i szliśmy sobie tutaj, koło kościoła była taka restauracja pana Kaczorowskiego i szliśmy tam na cukierki jakieś tam do pana Kaczorowskiego. O, Musiałek to był wspaniały człowiek. To był przede wszystkim bardzo inteligentny, wykształcony. On zawsze gromadził całą rodzinę. To było taki zwyczaj u niego i właściwie to on rozpuszczał tych swoich zięciów, że obiady wszyscy jedli u niego w domu. W każdym razie on zawsze z tą fajeczką i pyk, no i opowiadał ciekawe zawsze historie przy tych obiadach. Oto wszystkich ściągał, 2 stoły połączone, no i to na obiady przychodzi. Jeden zięć, drugi zięć, bo miał 2 zięciów. No, mama miała mały pokoik w samej aptece, nieduży to był, bo przecież pracowała tam parę lat. I wtedy ja, ponieważ to nie miałam z czego żyć, tam mama prawda, pracowała, to ja robiłam na drutach, na zamówienie, na drutach, tam na tej właścicielce tego majątku, tej Sobolewskiej, nie Sobolewskiej, Sułowskiej, żona gruba była, to się wsikałam, że tyle się muszę napracować nad jej swetrem. To robiłam swetry. Przed wojną to był liczony najbardziej Musiałek, aptekarz. On był takim założycielem w mieście straży, no, trochę był i dziedzic pomagał, też strażakom. No bo strażacy to u nas było parę takich rzemieślników, to po prostu przeważnie to rzemieślnicy byli murarze, to oni byli strażakami i oni tą straż budowali. I przy pomocy Musiałka i przy pomocy dziedzica, bo dziedzic za działkę, wie pani strasznie. To jest tak wygląda.
Bialska Straż Ogniowa powstała w 1914 roku. Niektórzy mówią, że w 1915 roku. I różnie to można przyjmować. 1914, od chwili, kiedy komitet zaczął starania o założenie straży, no i w 1915, kiedy faktycznie ta straż już powstała, zostały zakupione niezbędne narzędzia. Prezesem Ochotniczej Straży Ogniowej został Gustaw Sułowski, miejscowy dziedzic. Natomiast naczelnikiem czy też komendantem został Stanisław Musiałek. Na początku Stanisław Musiałek na remizę przeznaczył budynki przyapteczne, budynki gospodarcze przyapteczne i tam były składowane wszystkie narzędzia. W 1916 roku straż już była umundurowana, zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Do straży należało kilkudziesiąt osób, mieszkańcy Białej Rawskiej. Niestety mieszkańcy okolicznych wsi nie chcieli należeć do straży. Żydzi też nie należeli, ponieważ straż była organizacją chrześcijańską. Większość białorabskiej były Żydzi. Wszystko było żydowskie. Polacy byli tylko jako rolnicy. No to rolnicy to tam Karpińskie, Majewskie, Bińkowskie, Duszczyki. Większość później sprowadzały się też ludzie ze wsi. Bo ludzi było u nas tu w mieście, to tak jak mówię, było 135 rodzin. No to wszyscy żeśmy się znali, wszyscy znaliśmy się. No Polacy to mówię, że w centrum to Polaków bardzo mało mieszkało. Tylko tak, no na tyłach, ale i na tyłach to i mieszkali Żydzi też. No i Żydzi po prostu się zajmowali handlem, no i wie pan, mieli zakłady, mieli szewckie, krawieckie, były, wie pan, w ogóle oni prowadzili się moim zdaniem bardzo dobrze, co tylko mogę powiedzieć. Jak tam było jakieś nieporozumienie między innymi, to że zaraz się tego, a mówię nasze kamienice, wasze ulice. No to tych Polaków trochę to denerwowało przecież. Tylko, że takich były nieraz i takie bójki tam ale nikt przecież nie szedł na skargę, tylko tak między sobą załatwiali się, bo Żyd jest odważny, ale jak u siebie tu w mieście, ale już poza miastem, no to już nigdzie się nie mógł pokazać. W okresie międzywojennym w Białej Rawskiej istniało ponad 70 sklepów. Handel, rzemiosło, usługi zdominowane było przez ludność żydowską. Praktycznie każdy lokal od prądu, od ulicy był przeznaczony albo na usługi, albo na handel. Z szacunków wynika, że w 1939 roku Biała Rawska liczyła 3019 mieszkańców. Z tego w tym 40% Żydów, czyli wynika, że w chwili wybuchu wojny Białą Rawską zamieszkiwało około 1250 Żydów. Mój dziadek miał sklep i nieruchomości w Białej Rawskiej. Sklep konfekcji i galanterię. Całe miasteczko kupowało w tym sklepie, także był bardzo dobrze znany. I rodzina Hartman żyła tam do wybuchu wojny. Było 3 chłopaków, 3 synów miał i jedną dziewczynkę. Rodzina Hartmanów nazywali ich, że oni są bogaczami.
zajmowały, nie wiem, mój ojciec zajmował się jakimiś interesami w Grójcu. Miał tam interesy. Wszyscy tam kupowali. To był jedyny sklep galanterii białej. Jeszcze taka staruszka opowiedziała mi, że jej mama brała ją tam do tego sklepu kupować białe skarpetki w niedzielę do kościoła. I ona to doskonale pamiętała. Z frontu wszystko Żydzi mieszkali. Każde tego to było usługowe przede wszystkim. Sklepy spożywcze przede wszystkim, inne i usługi. Szewcy, krawcy, stolarze, szklarze i tak dalej, i tak dalej. Według mojej wiedzy to Żydzi do 1939 roku to mieli dobrze w tym naszym miasteczku. Oni mieli prawie wszystko. Mieli tak, swoją świątynię, mieli swoją łaźnię, proszę pana, mieli ratusz. W tym czasie cały handel był w rękach żydowskich. Naprzeciwko tutaj mojego okna, troszeczkę dalej, to był ten ratusz, taki to miejsce takie, gdzie mój tata mówi, chodził, to było wyłożone kamieniami, tam wszystko to było, no, tam się odbywały targi, konie, wszystko stało, to był taki bruk, to nie to, że to było, no tam każdy przyjeżdżał, to mój ojciec potrafił jeszcze zarabiać pieniądze w ten sposób, że nieraz przypilnował komuś konia, bo ktoś sobie tam coś załatwiał, no to dostawał jakieś cukiery, mówi, no. Chodzili Żydom, jajka wybierali, to mi patyczek, gwoździ, cmyki, no tam z koszyczka, no bo to, no, wiadomo, dzieci ubijcy to są starowni, prawda, potrafią sobie, no, coś załatwić. No. Waldemar Zawadzki to on, proszę pana, chował się z Żydami, bo ich matka urodziła i ich zostawiła, oni byli z ojcem, to oni byli z Żydami, także on jakby tak był, to był tak samo jak i Żyd. On po żydowsku lepiej mówił, jak niektóry Żyd. No. Tak, mój tata bardzo dobrze liczył po żydowsku, mówił po żydowsku. No słuchajcie, jeżeli ktoś przebywa z ludźmi ileś tam czasu, cały czas, to nie oszukujmy się, że jako dziecko to bardziej chłonie. No nie, dzisiaj małe dzieci też wystarczy, że wyjedzie na rok, dwa za granicę i też języka się szybciej nauczy niż my. To tak samo jak on. Jak grali, bawili się w jakiegoś berka czy w coś, no to była odliczanka do 10. No to jak mój tata mógł nie potrafić policzyć do 10, czy nawet pewne słowa, no to już tak, no jak przyjmował, tak jak wszyscy. Jak się bawiło 5 Żydów, a ojciec był 6, czy tam było 3 Polaków, a 5 Żydów, no to jak liczyli po żydowsku, Eins, Weizach, jakoś tam oni tam liczyli po swojemu, no to i mój ojciec potrafił to liczyć. No i wiesz, i przecież rozmawiał z nimi, to nie to, że wiesz, że się nie widział z nimi, bo jakby to było jednostkowe spotkanie, no to tak, ale to było na co dzień. No. Mieszkał w tym podwórku, w którym tata mój mieszkał, bo najpierw mieszkał tutaj naprzeciwko kościoła, to tam mieszkali, a potem mieszkali po drugiej stronie miasta, no to tam w tym podwórku mieszkało 6 Żydów, no i 2 rodziny polskie. No to jak 2 rodziny polskie, to też. No. A oni mieli, Żydzi mieli sporo dzieci, no to z tymi dzieciaczkami to cały czas obcowali. Jak byli Żydzi, we wtorek, jak szły do Buźnicy się modlić, to ustalały później cenę na zboża. Jak wjeżdżał i rolnik od razu sprzedał, to była najlepsza cena. Jak pojechał już w rynek, to już tam o 20% Chile było taniej. Jak wracał, jeszcze 20% taniej. To sam nam przeomówił ten Ambrus, bo tak, to skąd byśmy wiedzieli. Były w żydowskich rentach Żydy, na przykład mógł kupić Żyd za złotówkę, a Polak musiał zapłacić na przykład złoty 40. Była konkurencja niesamowita. Polak nie mógł wypłynąć na wieś, bo nie mieścił się w kosztach. Żyd mógł sobie pozwolić na to, żeby sprzedać taniej i tego. Wychodził naprzeciw tego, jeździli po wsiach, po tego. To jak teraz u nas są te objazdowe, niektóre na samochodach wożą chleb czy jakieś inne, to kiedyś Żydzi tak robili, handel obwoźny też. Polak tylko jedynie co był mądry, to w rolnictwie.
ale to znów miał problemy ze sprzedażą. Także znów nic. Każdy rolnik musiał się utrzymać. No trzeba kupić tylko coś musiał, no to musiał przede wszystkim tą naftę zacząć z tego. Naftę, śledź, cukier, sól, no to musiał kupować. A tak to musiał się sam utrzymać dlatego każdy, czyli tak jak się mówi, że krowa była żywicielką rodziny. Mój ojciec, Benjamin Rosenbaum, syn Moshe Rosenbauma, który był dość zamożnym na tamte czasy człowiekiem, miał biznes, skupował produkty mleczne od okolicznych chłopów i to jest bardzo ważny szczegół, ponieważ jako Żyd i mój ojciec pracował z nim, miał kontakty z okolicznymi chłopami i z kooperatywami, które zaczęły powstawać tutaj naokoło Białej, ponieważ chłopi chcieli mieć jakąś też siłę, żeby móc uzyskać lepsze warunki sprzedaży. Też były biedne niektóre. Wziąć taką skrzynię na plecy, przecież to było z cienkich desek, coś cienkich, ale wziąć było jeszcze jakieś tam ze 2 tafle szkła i iść na wieś. Nie, no to ile ten człowiek zarobił? W Buźnicy przecież to na dole była taka miska i ci Żydzi zostawiali pieniądze. I dopiero rabin później do tego to wspierały właśnie tych biedaków. Od strony ulicy Brukowej było wejście na podwyższenie, na tak zwany babiniec, gdzie przebywały kobiety. W rytuale żydowskim kobiety nie mogły razem uczestniczyć z mężczyznami. Z Białej Rawskiej pochodziło kilku znanych cadyków. Niektóre osoby pochowane są na cmentarzu żydowskim w Warszawie, na Powązkowskiej. I ci bardziej ortodoksyjni Żydzi, w związku z tym, że ze względu na pochodzenie tych cadyków uważali Białą Rawską za takie może święte miasteczko. Także jak wkroczyli Niemcy, powstawało getto, dużo osób przemieszczało się do Białej Rawskiej, licząc na to, że to święte miasteczko ochroni ich. Moja mama właściwie się urodziła w Białej Rawskiej, a właściwie na Goślinkach. To teraz jest jakby już część Białej Rawskiej, ale kiedyś to była wieś. Czyli właściwie moja mama urodziła się nie w Białej Rawskiej, ale na Goślinkach. Mój dziadek, Mordka Dawid Koper, był szewcem i mieszkał ze swoją żoną, Leją Goldą Sztubert. Moja mama była jedną z 8 dzieci Mordki Kopera. Oczywiście bardzo im się słabo powodziło i niestety jej matka umarła, kiedy moja mama miała 8 chyba lat. W religii żydowskiej jest tak, że trzeba się ożenić zaraz, znaczy stosunkowo wcześnie i najlepiej to chyba z rodziną, z jakąś osobą z rodziny. Zresztą w Białej było bardzo dużo powiązań pomiędzy różnymi rodzinami, ponieważ oni byli jakby w zamkniętym takim społeczeństwie i było dużo różnych powiedzmy małżeństw pomiędzy kuzynami i drugimi kuzynami, bo pierwszymi jest niedozwolone. I moja mama niestety bardzo była niezadowolona z nowej sytuacji, zwłaszcza, że ta macocha była dla niej niedobra i po prostu w wieku 9 lat przeniosła się do rodziny do Warszawy i właściwie moja mama była warszawianką. I'm a descendant of the Goldberg and Marchev families, and they trace to, I managed to trace them to the start of the
the 19th century and even as far as the 18th century. Mostly what their profession was leather and glass manufacturers and merchants. 1 out of 20 people was named Goldberg. So there were a lot of Goldbergs, and I think it's the largest family there. And the second largest family was the Philosoph family. Well, I am very, very proud to be a Goldberg descendant, and I'm doing my best to honor their tradition and continue the line of the Goldbergs of Biała. Well, for generations, these families, Goldberg and Marchev, lived very near to the center of town, near the town square of Biała. Proszę pana, ja się urodziłem w sierpniu, a we wrześniu wybuchła wojna. Czyli brakowało mi 1 rok, 1 miesiąc do pełnoletności. Jak mówiłem, ostatniego dnia przed wybuchem wojny ja składałem przysięgę na rzecz służby w wojsku Armii Krajowej. Niemcy do Białej wkroczyli od strony Rawy. 3 czołgi wjechały do Białej. Upłynęło 2-3 dni. Wszyscy Polacy musieli wyjść na rynek. Wyszedł Niemiec w płaszczu skórkowym, elegancko. Były 6 samochodów ciężarowych z żołnierzami. Wojna wybuchła 1 września, byłem na wakacjach w Białej Rawskiej. W tym okresie już ojciec jakoś zadecydował, że mnie wracał do Warszawy gdzieś 30 sierpnia, bo wyczuwali wojnę już, że mobilizacja była w Warszawie i tak dalej. To ja zostałem tu w Białej Rawskiej i jak u stryja zamieszkiwałem swojego i żeśmy chodzili do Niemca słuchać radia, zapomniałem, czy się nazywa Siedler, czy jakoś inaczej, już nie pamiętam dokładnie, na ulicy Kościuszki. No i tam bo on miał radio, ten Niemiec, to był Volksdeutsch. W tym czasie to nie był Volksdeutsch, tylko Polak, ale później okazało się, że był Volksdeutschem. Niespodziewanie, jak to w Polsce jest, od razu właśnie się dowiedzieliśmy, że wojna. A właściwie to taki telefon na słuchawki to miał tylko ten aptekarz stary. No a przecież nie było jeszcze żadnych telewizorów, tego nie było. No i tylko on, słuchając tych audycji, no właśnie tam nam przekazywał. A ponieważ miał zły słuch, ja wtedy jeszcze młoda była, więc ja słuchałam i ja tym mieszkańcom tłumaczyłam, co się dzieje. No tak, i ta wojna w 1939 roku. I ja też nic nie wiedziałam. Może były rzeczy w Białej Rawskiej, ja wiem, ale moja mama nic mi nie powiedziała. Cały czas tak cicho, żebym ja nic nie wiedziała, bo moja mama nie chciała, żeby coś w moim życiu się kończyło. I poszłam do apteki i bawiłam się cały czas. W 40 roku, w 41 roku, jak żyłam w Białej Rawskiej, tak cały czas miałam moje koleżanki. Cały czas. Marysia, Basia i Janek. Ja tam żyłam, ja tam spałam, ja tam jadłam. A ja jestem Żydówka. Ja tam jadłam, bo też
mój dom nie był taki żydowski dom. No co ja myślałam sobie? Wszystko będzie w porządku. A to są Niemcy, tak? Ale to nie było tak. To był taki ciężki koniec mojej białoruskiej dla Żydów. Wybuchła wojna, miałem 20 lat. 20 lat. I wtedy, kiedy się przede mną otwierały wrota życia, dopiero zostały zamknięte. Już ja się szykowałem na wykłady do SGH, a tutaj trzeba było uciekać z Warszawy i iść na mobilizację. I już jeden etap życia się zakończył. Trwał krótko, 20 lat. Krótko trwał. No w ogóle taki, no zawsze był taki pewien strach, no. To partyzantka, to Niemcy, to partyzantka, to inne jeszcze tam. Różnie to było. Pamiętam jeszcze jak te były i armie, były i złodzieje i to, i krzyki ratunku, każdy krzyczał to. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się tęskniło, żeby zobaczyć polską flagę, żeby usłyszeć polski hymn, jak po cichutku gdzieś tam rodzice, tylko broń po was Boże, żeby gdzieś to się wyniosło, bo wtedy nas wszystkich zabiją, no. Ale sobie tam rozmawiali. Miałem przykazane, żeby się nic nie pytać nikogo, idziesz tam, przynosisz, odbierasz, zostawiasz, o takie były polecenia. Nikogo się nikt nigdy nie pytał. Wiem, że te obierki, no coś w tej torbie niosłem i to traktowałem to jakby moją pracę taką, że to są moje zadania. Ja właściwie nie miałem innych obowiązków, tylko jako dzieciak sam się bawiłem z innymi dziećmi, ale to był mój obowiązek.